Jest drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem u polskich mężczyzn, ale zdecydowanie widać, że można ten nowotwór wykryć zanim zacznie dawać objawy. Podwyższony wynik PSA nie mówi nam, co dokładnie jest nie tak. On tylko sygnalizuje, że coś się dzieje. Ale co? Tego już nie wiadomo, a przynajmniej nie bez wizyty u urologa. Cześć pacjenci! Czy wiecie, co łączy Joe Bidena, Warrena Buffetta, Rudiego Giulianiego i Macieja Damińskiego? To, że wszyscy ci panowie chorowali na raka prostaty, który jest tematem dzisiejszego odcinka. A wokół tej choroby narosło mnóstwo mitów i sprzecznych opinii. Bo wyobraźcie sobie, że jeżeli ja, jako pacjent, chcę po prostu sprawdzić, czy wszystko ze mną w porządku, to wykonując zalecane badania, wcale nie mam pewności, że dowiem się, co tak naprawdę się dzieje. Ale o tym za chwilę. Najpierw wprowadźmy się w temat i zobaczmy, z czym właściwie mamy do czynienia. Rak prostaty to choroba, która według raportu OECD Krajowe profile dotyczące nowotworów Polska 2023 jest drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem u polskich mężczyzn. Wyprzedza go tylko rak płuc, a tuż za nim plasuje się rak jelita grubego. To aż 18% wszystkich nowych przypadków nowotworów. Co więcej, i jest to jeszcze mniej optymistyczna informacja, między rokiem 2013 a 2022 odnotowano 30% wzrost liczby zgonów z jego powodu. I tutaj bardzo ważne zastrzeżenie. Rak prostaty to nie jedyna choroba gruczołu krokowego. Bardzo podobne objawy mogą dawać łagodny przerost prostaty albo jej zapalenie i właśnie dlatego diagnostyka bywa trudna. No więc na jakie objawy raka prostaty wskazują badania naukowe i jak to się ma do praktyki polskich pacjentów, którzy opisali swoje zmagania z tą chorobą na portalach siepomaga czy pomagam.pl. Przede wszystkim dość często ten rak wykrywany jest we wczesnej fazie, gdy nie daje żadnych objawów. Jednak w niektórych krajach taka sytuacja ma miejsce częściej, a w innych rzadziej. Od czego to zależy? Od tego, jak często wykonywane są przez pacjentów badania PSA, czyli badanie krwi, w którym oznacza się poziom swoistego antygenu sterczowego. I tu widać duże różnice nawet między najbardziej rozwiniętymi krajami. Weźmy choćby pod uwagę różnice między Wielką Brytanią a USA. Według artykułu z portalu PubMed z 2013 roku w USA po wprowadzeniu w 1987 roku badania PSA wzrosła liczba wczesnych diagnoz tego nowotworu jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Odsetek takich diagnoz sięga 70-80%. Z kolei w Wielkiej Brytanii według badania opublikowanego przez British Journal of General Practice z 2018 roku, w którym przebadano prawie 10 000 osób, odsetek osób, którym raka prostaty wykryto jeszcze gdy nie dawał objawów za pomocą testów PSA, sięgał 19%. Jak widzicie, różnice są duże, ale zdecydowanie widać, że można ten nowotwór wykryć zanim zacznie dawać objawy. A co jeśli rak zostanie wykryty później? Według badania naukowego opublikowanego również w PubMed, tyle że z 2006 roku, jeśli już rak dawał objawy, to najczęściej były to częstomocz, który występował u 47% osób. W następnej kolejności były to impotencja, częste oddawanie moczu w nocy, trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, zatrzymanie moczu, krwiomocz i utrata wagi. Chciałem te wyniki skonfrontować z codziennością polskich pacjentów na przykładzie mężczyzn, którzy chorowali na tę chorobę i zbierali pieniądze na portalach siepomaga czy pomagam.pl. I co się okazało? Że osób, które szczegółowo opisały swoje objawy, wcale nie było dużo. Przeanalizowałem 42 przypadki, z tej grupy tylko 13 osób opisało swoje objawy. Dlatego nie sposób o nich mówić, gdyż liczba ta jest zdecydowanie zbyt niska. Natomiast znalazłem w tych historiach coś, co moim zdaniem jest bardzo ważne. Mianowicie aż 21 osób opisało, że miało przerzuty i aż 20 z tych 21 osób opisywało, że miało przerzuty w kościach. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, przerzuty powodują, że zdecydowanie ciężej jest się wyleczyć, a po drugie, że zdecydowana większość ze wspomnianych chorych odkryło swoją chorobę z powodu bólu kości. Nie dolegliwości układu moczowego, a właśnie bólu kości i to tak mocnego, że najczęściej mieli wielkie problemy z poruszaniem się. Wiemy już, jakie ten rak daje objawy, to teraz pora dowiedzieć się, kogo on dotyka.
Na pewno mężczyzn, bo to typowo męski nowotwór. Według artykułu naukowego, w którym badani byli pacjenci z USA między 2010 a 2019 rokiem, mediana wieku w momencie diagnozy wynosiła 66 lat. A jak to się ma do pacjentów zbierających pieniądze na leczenie na polskich portalach zbiórkowych? Średni wiek w momencie diagnozy był niższy i wynosił 59 lat. Jednak zdarzały się też znacznie młodsze osoby. Najmłodszy pacjent miał zaledwie 34 lata i co ciekawe, nie miał w rodzinie żadnych przypadków raka prostaty. No dobrze, ale teraz najważniejsze pytanie. Czy w przypadku raka prostaty istnieje profilaktyka, tak jak na przykład w raku jelita grubego? Niestety tutaj sprawa nie jest taka prosta. Nie ma jednego badania, które rozwiałoby wszelkie wątpliwości. Wspomniałem Wam już, że najczęściej stosowanym badaniem jest badanie markeru PSA. A kiedy to badanie wykonywać? Zalecenia są takie. Po 50 roku życia warto wykonywać je co roku lub co 2 lata. Z kolei mężczyźni, u których ojciec lub brat chorowali na raka prostaty, powinni zacząć wcześniej, już około 45 roku życia. Jeśli z kolei w rodzinie choroba pojawiła się przed 65 rokiem życia, badanie PSA warto rozważyć nawet po 40. Brzmi prosto, prawda? Ale tu pojawia się problem, bo jak mówią sami lekarze, podwyższony wynik PSA nie mówi nam, co dokładnie jest nie tak. On tylko sygnalizuje, że coś się dzieje. Ale co? Tego już nie wiadomo, a przynajmniej nie bez wizyty u urologa. Posłuchajcie zresztą fragmentu z kanału Lekarz Rodzinny Blog. I jak to czasami mówią pacjenci, kiedy się do mnie zgłaszają, że chcieliby oznaczyć psa. Więc jeśli chodzi o PSA, to faktycznie zakres diagnostyki tutaj pozwala na stwierdzenie, że w prostacie dzieje się coś niepokojącego, natomiast niekoniecznie oznacza, co się dzieje. Więc zbyt wysoki poziom PSA nie musi oznaczać od razu raka. Może to być równie dobrze łagodny przerost, czy choćby zapalenie prostaty lub intensywny wysiłek fizyczny, który również może podnieść ten poziom. No dobra, ale jaki poziom PSA jest uznawany za wysoki? Według strony rakprostaty.com.pl wygląda to następująco. Dla mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat norma wynosi 2,5 nanograma na mililitr. W wieku 50 do 60 lat norma wynosi 3,5, w wieku 60 do 70 4,5, a w wieku 70 do 80 norma wynosi 6,5. Załóżmy zatem, że mam 51 lat i zrobiłem badania PSA i mam podwyższony wynik. Co robić dalej? Posłuchajcie fragmentów na kanale doktora Stefana Czarnieckiego, urologa, który genialnie moim zdaniem mówi, co trzeba robić, a czego nie robić. Masz podwyższone stężenie PSA we krwi. Co robić dalej? Na pewno nie idziesz w pierwszej kolejności robić biopsję. Musisz pokazać się do urologa, który omówi z Tobą ten wynik i wykluczy u Ciebie infekcję, prostą infekcję układu moczowego. Zbada Ciebie, wykluczy, czy nie ma wyczuwalnego guza w obrębie prostaty. Powtórzy to PSA. Musimy mieć dwie wartości PSA. Także pamiętajmy, jeśli wyjdzie nam podwyższone stężenie PSA, to pierwsze co robimy, to idziemy do urologa, który nas zbada. I jeszcze żeby Was uspokoić, według informacji, które znalazłem na stronie zwrotnikraka.pl, rak ten rozwija się powoli i od powstania pierwszej przemiany nowotworowej do guzka o objętości 1 ml upływa około 10 lat, a czas podwojenia się masy guza ocenia się na 4 lata. Podsumowując, co warto zapamiętać z dzisiejszego odcinka? Po pierwsze, rak prostaty rozwija się powoli. To dobra wiadomość, bo daje nam czas, żeby go wykryć i leczyć we wczesnym stadium. Po drugie, objawy raka prostaty, zapalenia prostaty i łagodnego przerostu gruczołu krokowego są bardzo podobne. Dlatego jeśli coś nas niepokoi, mamy problem z oddawaniem moczu, częstomocz, nie czekajmy, tylko idźmy do urologa. Po trzecie, choć lekarze różnią się w opiniach co do badania PSA, to jednak większość zgadza się, że po 50 roku życia warto wykonywać je raz w roku lub co 2 lata. A jeśli w naszej rodzinie ktoś chorował na raka prostaty, to nie czekajmy do 50. Zacznijmy nawet po 40. Po czwarte, jeśli wynik PSA okaże się podwyższony, nie panikujmy, to jeszcze nie oznacza raka, ale to sygnał, żeby iść do urologa i zrobić dokładniejsze badanie. Po piąte,
Widać, że rak prostaty rzeczywiście dotyczy głównie starszych osób. Mediana wieku w USA wynosi 66 lat, a średnia wieku polskich chorych na portalach zbiórkowych to 59 lat. Choć oczywiście zdarzają się też przypadki osób młodszych. I po szóste, profilaktyka to podstawa. Jeżeli mamy ponad 50 lat albo jesteśmy po 40 i mamy obciążenie rodzinne, to raz w roku warto po prostu odwiedzić urologa i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, to kliknij subskrybuj, dołącz do naszej społeczności świadomych pacjentów, komentuj i oglądaj kolejne materiały. Mam nadzieję, że będą dla Ciebie równie przydatne. Do zobaczenia.